right, well, it's good to be back with you again to begin another session. As we mentioned earlier, this session is called Why Training, whereas earlier we were talking about why missions. One thing that I thought of that might be helpful that I didn't share in the earlier presentation, we talked about how there are over 7,000 people groups that are considered unreached. And I apologize, Pavel, I'm talking too long and not giving you a chance to translate. Okej, cieszę się, że jesteśmy znowu razem. Będziemy podejmowali kolejny temat. Poprzedni to był dlaczego misje, a ten temat to będzie dlaczego training, czyli dlaczego szkolenie. Jak już mówiłem, jest 17 000 grup etnicznych, wiele, które nie miało jeszcze kontaktu z Ewangelią. So of those 7,000 or over 7,000, actually 7,406 is the most current number. I tych grup, które nie miały kontaktu, jest 7,000, dokładnie 7,406. You might be wondering, how many people are we talking about? Ktoś może się zastanawiać, a o ilu ludziach mówimy? Again, this is taking statistics from the Joshua Project. To są dane statystyczne z Joshua Project. And they say in those unreached people groups, we're talking about over 3 billion people, about 3.25 billion people that are in those unreached people groups. I oni mówią, że wśród tych grup, do których nie dotarła Ewangelia, jest ponad 3 miliardy ludzi, 3,1 miliarda ludzi. That's over 40% of the people in the whole world. Czyli to jest ponad 40% całej ludności świata. Who don't have any way of knowing about Jesus unless someone goes to them. Które nie mają żadnego sposobu dowiedzenia się o Jezusie, chyba że ktoś się do nich uda. And you can really add on to that 7,400. I do tych 7,400 grup można dodać jeszcze. Because there's another 3,000 groups that it lists as either minimally reached or superficially reached. Jeszcze kolejne 3,000, które uważa się za zewangelizowanie w sposób minimalny albo w sposób sztuczny. In other words, there may be a Christian presence, but it's really not very deep and it's not very effective in reaching the people there. Czyli jest tam jakieś świadectwo chrześcijańskie, ale nie jest efektywne i nie potrafi dotrzeć do tych ludzi. So there is a huge need for people to cross the cultural boundaries to bring the good news of Jesus. A więc jest ogromna potrzeba ludzi, którzy przekroczą granice kulturowe po to, żeby dotrzeć do tamtych ludzi z Ewangelią. You may be wondering, where are these people groups? Może się zastanawiasz, no to gdzie są te grupy etniczne? Back in 1990, a man named Louis Bush came up with a very helpful tool. W 1990 roku Louis Bush opracował bardzo przydatne narzędzie. It's called the 1040 window. Mianowicie wymyślił coś takiego jak okno 1040. If you draw a box on a map that goes from 10 degrees north of the equator to 40 degrees north of the equator. Gdybyśmy wzięli sobie mapę z tą siatką tych południków i równoleżników, to jest to taki pas pomiędzy 10 równoleżnikiem na północ od równika, a 40. That would basically go across northern Africa and southern Asia. Czyli to jest północna Afryka i południowa Azja. Most of those people groups are located inside that 1040 window. I większość tych grup etnicznych, o których mówimy, jest zlokalizowana właśnie w tym oknie 1040. Now there are groups that are outside of that window. Oczywiście są grupy, które leżą poza nim. And there are groups inside that window that may be reached.
I są oczywiście w tym oknie grupy etniczne, które są zewangelizowane. But that can give you a picture of where the areas of greatest need are in the world. W każdym razie to jest obraz, który przedstawia nam sytuację, gdzie jest największa potrzeba na świecie. So those are just some thoughts I wanted to add to the why missions presentation. We need to reach those unreached people groups. To jest parę takich myśli, które chciałem jeszcze dorzucić do tej prezentacji. Dlaczego misje, żeby dać kolejny argument. So now let's think about why training. A więc teraz temat, a dlaczego szkolenie? My wife and I both speak English, but our experience with the English language is very different. Obydwoje z żoną mówimy po angielsku, ale nasze doświadczenie z językiem angielskim jest bardzo różne w naszym przypadku. As I mentioned earlier, I grew up in the southern United States and English was my only language. Jak już mówiłem wcześniej, wychowałem się na południu Stanów Zjednoczonych. Angielski był moim językiem ojczystym i jedynym. My wife, however, grew up in Singapore, and English was one of 4 languages that she spoke all the time. Natomiast moja żona wychowała się w Singapurze i angielski był jednym z 4 języków, którymi oni się posługiwali przez cały czas. So although both my wife and I consider English to be our first language, sometimes our common language separates us. I chociaż obydwoje uważamy angielski za nasz język ojczysty, to jednocześnie ta znajomość, doświadczenie angielskiego trochę nas dzieli. Sometimes this separation causes some tension and sometimes it brings some laughter. Czasami te różnice wywołują napięcie, a innym razem wywołują śmiech. Several years ago, we were visiting my parents. Wiele lat temu byliśmy z wizytą moich rodziców. And we were trying to install a ceiling fan, a fan that's attached to the ceiling in the bedroom where we were sleeping. I próbowaliśmy zainstalować taki wiatrak pod sufitem w sypialni, gdzie mieliśmy spać. So we mounted the fan to the ceiling. A więc zamontowaliśmy ten wentylator do sufitu. We connected all the wires. Podłączyliśmy wszystkie przewody. And the only step left was to tighten the screws for a cover that went over everything. Jedyna rzecz, jaka pozostała do zrobienia, to przykręcić śrubki do pokrywy, która to wszystko łączyła. But those screws were very small and they were right up next to the ceiling. Ale te śrubki były bardzo małe i były tuż przy samym suficie. Most of the time I had been doing the work and my wife had been reading the instructions to me. Przez większość czasu ja wykonywałem pracę, natomiast żona czytała mi instrukcje. But I was tired. Ale byłem już zmęczony. I had been standing on a small ladder with my arms up, stretched up to the ceiling. Ponieważ stałem z rękami podniesionymi do góry pod sufit. The space was so small that I couldn't use a screwdriver. I was trying to use my fingers. Było tam mało miejsca, nie mogłem skorzystać z śrubokręta, więc próbowałem użyć palców. My wife, she saw that I was having difficulty. I moja żona widziała, że się z tym męczę. So she offered to help because her fingers are smaller. Więc zaproponowała, że pomoże, ponieważ ma drobniejsze palce. So we switched places. Więc zamieniliśmy się miejscami. My wife climbed the ladder while I read the instructions to her. Moja żona weszła na drabinę, a ja na dole jej czytałem instrukcje. But my wife ran into another challenge. Ale moja żona napotkała na inny problem. She might have smaller fingers, but she is several inches shorter than I am. Może ma drobniejsze palce, ale z drugiej strony jest o parę centymetrów niższa ode mnie. She was having trouble reaching the ceiling. A więc nie sięgała do sufitu. And so I saw that she was having trouble.
A więc widzę, że ona ma problemy, and I was trying to be helpful. więc spróbuję jej pomóc. So I ran downstairs and I found a thick book, a dictionary that she could stand on that would help her reach the ceiling. Więc pobiegłem na dół i znalazłem taki gruby tom słownika i pomyślałem sobie, że ona może stanąć na nim i wtedy łatwiej dosięgnie do sufitu. So after a few minutes after I came back, no i po paru minutach jak wróciłem, I asked her, do you need a dictionary? Pytam ją, potrzebujesz słownika? There was silence. Ale zapadła cisza. Do you need a dictionary? I repeated. Więc pytam ją jeszcze raz, potrzebny ci słownik? There was more silence. No i jeszcze głębsza cisza. It was not a calm silence. It was an angry silence. I to nie była taka spokojna cisza, to była cisza naładowana zdenerwowaniem. What had I done wrong? No a co ja zrobiłam nie tak? I was just trying to be helpful. Przecież starałam się pomóc. If she could just stand on the thick dictionary, she might be able to reach the ceiling, I thought. A ja sobie pomyślałem, no przecież gdyby stanęła na słowniku, no to łatwiej by dosięgnęła do sufitu. But my wife misunderstood me. Ale moja żona mnie mylnie zrozumiała. She thought that I was insulting her English communication abilities. Myślała, że ja przedrzeźniam jej umiejętności językowe. She thought I was saying that she needed a dictionary to understand the instructions. Ona myślała, że ja chcę powiedzieć, że potrzebny jej słownik po to, żeby lepiej zrozumieć instrukcje. Finally, I realized what she was thinking. W końcu uświadomiłem sobie, co ona może myśleć. And I started to laugh. Zacząłem się śmiać. And I couldn't stop laughing. I nie mogłem się powstrzymać. Finally, I caught my breath long enough to explain to my wife what I had meant to say. W końcu udało mi się złapać oddech i wyjaśnić jej, o co mi chodziło. I was fortunate because finally she started to laugh too. I miałem szczęście, bo w końcu ona też zaczęła się śmiać. And so for 5 or 10 minutes, the rest of my family just watched as we both just rolled with laughter. Także przez najbliższe 10 minut cała rodzina obserwowała, jak obydwoje tarzamy się po podłodze ze śmiechu. Most of us have probably had those misunderstandings. I myślę, że większość z nas ma takie doświadczenia na swoim koncie. They happen so easily. Wcale o nie nie trudno. Our words don't come out the way that we mean for them to. I nasze słowa czasami też nie brzmią tak, jak chcielibyśmy, żeby zabrzmiały. Someone misunderstands our tone of voice. Ktoś może błędnie zrozumieć nasz ton głosu. Maybe an experience that I've had in my past makes me misinterpret something that you do or say. Być może jakieś doświadczenia z mojej przeszłości sprawiają, że inaczej interpretuję to, co chcesz powiedzieć, czy to, co robisz. Misunderstandings happen so easily. Także wcale nie trudno o nieporozumienie. Fortunately, though, there are some things that we can do to have fewer misunderstandings. Natomiast jest na szczęście coś, co możemy zrobić, żeby ograniczyć liczbę tych nieporozumień. We can learn to explain our thoughts better. Możemy się nauczyć, jak lepiej wyrażać swoje myśli. And then we can ask, what did you hear me say, to make sure that the person understood what we were really trying to say. A później możemy zapytać, co twoim zdaniem chciałem powiedzieć, żeby usłyszeć od tej osoby, jakie przesłanie do niej dotarło. We can learn to ask good questions. Możemy się nauczyć zadawać odpowiednie pytania. We can learn to be better listeners. Możemy się nauczyć lepiej słuchać. We can get to know a person and their background so we can understand issues that might be sensitive to them. Możemy lepiej poznać pochodzenie danej osoby, tak żeby mieć lepsze zrozumienie tego, kim ona jest. Perhaps we cannot avoid all misunderstandings, but maybe we don't have to have so many of them.
Prawdopodobnie nie uda nam się uniknąć wszystkich nieporozumień, ale może uda nam się znacznie ograniczyć ich liczbę. Missionaries often have these misunderstandings. Misjonarze często spotykają się z takimi nieporozumieniami. In fact, we make a lot of mistakes. Tak naprawdę robimy wiele błędów. Missionaries have been making mistakes for centuries. Misjonarze popełniają błędy od stuleci. But we try to learn from our mistakes and pass on the lessons that we learn so others don't repeat them. Ale staramy się uczyć czegoś z tych nieporozumień i te nasze lekcje przekazywać innych, żeby oni takich błędów nie robili. There's a whole academic discipline that's called missiology. Jest cała dyscyplina akademicka o nazwie misjologia. And it basically comes down to learning from the mistakes of the past and trying not to repeat them. I tak naprawdę sprowadza się do usiłowania wyciągnięcia nauki z przeszłości po to, żeby uniknąć ponownego popełniania błędów. Sometimes our mistakes can be funny, but sometimes they can be very serious. Czasami nasze błędy mogą być zabawne, ale innym razem mogą być bardzo poważne. They can be even tragic because what we are trying to communicate is so important. Mogą być nawet tragiczne, ponieważ to, co chcemy przekazać, jest takiej wagi. What if I tell someone the good news, but the language and the cultural barriers cause them to hear it as bad news? A co jeśli przekażę komuś dobrą wiadomość, natomiast bariera językowa czy kulturowa sprawia, że ona zabrzmi dla niego jak zła wiadomość? That can happen with the gospel. Tak się może stać w przypadku Ewangelii. Suppose I tell someone, God gave his only son to die in your place. Powiedzmy, że powiem komuś, Bóg dał swojego jedynego syna, żeby umarł za ciebie. As a Christian, I believe that's good news. Dla mnie jako chrześcijanina jest to dobra wiadomość. God gave his only son to die in my place. Bóg dał swojego jedynego syna, żeby umarł zamiast mnie. God loves me. Bóg mnie miłuje. But not everyone hears that as good news. Ale nie każdy usłyszy to jako dobrą nowinę. When some people hear God gave his son to die in your place, kiedy ktoś usłyszy to zdanie, Bóg dał swojego syna, aby umarł za ciebie, they think God is cruel. To pomyśli sobie, Bóg jest okrutny. God abused his child by making him die. Bóg źle potraktował swoje dziecko, sprawiając, że musiało umrzeć. So you see, sometimes I can share what I hear as good news, but someone who is listening might think that's bad news. Czasami mogę więc podzielić się czymś, co uważam za dobrą nowinę, a dla tego, kto będzie słuchał, ona może zabrzmieć jak zła nowina. So how can I learn to share the good news so that others receive it as the good news that it genuinely is? Jak więc mogę się nauczyć dzielić się dobrą nowiną tak, żeby inni przyjęli ją jako dobrą nowinę, którą jest w rzeczy samej? Answering this question is one of the reasons that those who serve across cultures need training. Odpowiedź na to pytanie wymaga tego właśnie, żeby ci, którzy prowadzą pracę, przekraczając bariery kulturowe, mogli przejść takie szkolenie. And there are other reasons. Są też inne powody. In fact, I think we can summarize those reasons this way. Myślę, że możemy w ten sposób te powody określić. Why training? Dlaczego, po co szkolenie? Training prepares us to understand ourselves. Szkolenie przygotowuje nas do zrozumienia samych siebie, To understand God, zrozumienia Boga,
to understand others, the ones we're going to, zrozumienia innych, tych, do których się udajemy, and to understand our role. i zrozumienia naszej roli. Let's look at those one by one. Przyjrzyjmy się im po kolei. So understanding ourselves. Zrozumienie samych siebie. To be effective as missionaries, we need to understand who we are now. Aby być efektywni jako misjonarze, musimy zrozumieć, kim jesteśmy obecnie, And we need to understand who we will become as we engage in God's mission. a też kim się staniemy, angażując się w działania misyjne. We need to understand our gifts and our calling. Musimy zrozumieć swoje dary i powołanie, We need to understand our motivations. swoją motywację. We need to understand the obstacles that we will face as we follow God's call. Przeszkody, które staną przed nami, kiedy będziemy podążać za Bożym powołaniem. And we need to have an idea of how we will overcome those obstacles. I musimy mieć pojęcie, jak przezwyciężyć te przeszkody. We need to look into our own hearts. Musimy umieć zajrzeć w głąb swojego serca. We need to see how we need to grow as disciples. Musimy umieć dostrzec, w jaki sposób my jako uczniowie powinniśmy dorastać. We need to have a plan for growing as disciples if we're going to join God in his mission to the nations. Jeśli chcemy przyłączyć się do Boga w Jego misji do narodów, to musimy nauczyć się, musimy mieć plan, w jaki sposób mamy wzrastać. We also need to understand how missions will change us. Musimy też rozumieć, w jaki sposób misja nas zmieni. Living in another culture, Życie w innym społeczeństwie, speaking another language, mówienie w innym języku, relating to people who think differently from us, nawiązywanie relacji z ludźmi, którzy są inni niż my, it's one of the most difficult and stressful jobs that you could ever do. to jest jedna z najtrudniejszych i najbardziej stresujących prac, jakiej człowiek się może podjąć. It's also one of the most rewarding. Ale jednocześnie jedna z najbardziej satysfakcjonujących. We need to prepare ourselves for what is to come. Musimy więc przygotować się na to, co przed nami. We need to make plans for our spiritual growth. Musimy zrobić plany co do swojego wzrostu duchowego. We need to build a support system of people who are praying for us. Musimy zbudować system wsparcia złożony z ludzi, którzy się o nas modlą. We need to know who we can turn to when we don't know what to do next. Musimy wiedzieć, do kogo się zwrócić, jeśli nie mamy pojęcia, jaki ma być następny krok. These are things that most of us have never done on our own. To są wszystko rzeczy, których większość z nas w życiu nie robiła. Training helps us know how to prepare for who we will become. I szkolenie przygotowuje nam, pomaga nam przygotować się na to, kim mamy się stać. Being a missionary will change you, Bycie misjonarzem cię odmieni, but you may not be a missionary for your whole life. ale przecież przez całe życie może nie będziesz wcale misjonarzem. You may not be living in a foreign country for your whole life. Być może przez całe swoje życie nie będziesz mieszkał w obcym kraju. But when you return to your home country, you will be different. I kiedy wrócisz do swojej ojczyzny, będziesz innym człowiekiem. You will not feel like you fit in anymore. Będziesz miał wrażenie, że zupełnie tu nie pasujesz. But yet you will have an important ministry. Ale jednocześnie masz przecież ważną służbę. Christians in your country need the perspective of those who have served in other countries. Wierzący w twoim kraju potrzebują perspektywy człowieka, który służył w innym kraju. So when you return from the mission field, you will have a new ministry that you need to prepare for as well. A więc kiedy wrócisz z pola misyjnego, to będziesz miał inną służbę, do której również musisz się przygotować. So training can help us understand ourselves.
A więc szkolenie pomoże nam zrozumieć samych siebie. Who we are and who we will become. Kim jesteśmy, kim się staniemy. Training will also help us to understand God better. Szkolenie pomoże nam też lepiej zrozumieć Boga. Does God really want you to leave all that is familiar to go serve in another country? Czy Bóg rzeczywiście chce, żebyś opuścił wszystko to, co jest ci znane, po to, żeby jechać i służyć w innym kraju? Is that really important to God? Czy to naprawdę jest dla Niego takie ważne? We already looked at this when we discussed why missions, but it's something you'll want to learn more about. Mówiliśmy już o tym, kiedy zastanawialiśmy dlaczego misja, ale są jeszcze inne rzeczy, które trzeba rozważyć. If missions is important to God and if he is calling you to go, jeśli misja jest dla Boga rzeczywiście istotna i On powołuje cię na nią, can you really be assured that he will go with you? czy możesz faktycznie być pewny, że On pojedzie tam z tobą? What has God revealed in Scripture about his heart for the world? Co Bóg objawił w Piśmie, jeśli chodzi o Jego nastawienie do świata? How does he work through weak, even broken people to accomplish his purposes? W jaki sposób On pracuje, używając ludzi słabych, czasami złamanych, po to, żeby osiągnąć swoje cele? When you suffer, does that mean God has abandoned you? Czy kiedy cierpisz, to jest to równoznaczne z tym, że Bóg cię opuścił? When you see other people suffering, does that mean God has abandoned them? Czy kiedy widzisz, że inni cierpią, czy to znaczy, że Bóg ich opuścił? What is your theology of mission? Jaka jest twoja teologia misji? Training will help you work that out. Szkolenie pomoże ci to wszystko wyjaśnić. Your theology of mission is what will keep you on the field even when you get discouraged. Twoja teologia misji jest tym, co cię utrzyma w kursie nawet w chwilach zwątpienia. It will help you stay, or it will help you go back when you get sick, or even if someone close to you dies. Pomoże ci pozostać albo wrócić do domu, kiedy jesteś chory, bądź kiedy ktoś z bliskich zmarł. So your theology of mission, what God thinks about mission and what his place in it, is the foundation that will help you stand firm when you want to give up. Twoja teologia misji, to co Bóg myśli o misji, będzie fundamentem, który pozwoli ci pozostać wtedy, kiedy sytuacja będzie trudna. Training is also important because it will help us to understand others. Szkolenie jest ważne także dlatego, że ono pomoże nam zrozumieć innych ludzi. But we started off talking about how easy it is to have misunderstandings. Mówiliśmy o tym, jak łatwo między ludźmi o nieporozumienia. And this is one reason that we need training. I to jest jeden z powodów, dla których potrzebne nam szkolenie. We need training to understand how much our own culture has influenced us. Szkolenie jest potrzebne do tego, żeby nam uzmysłowić, jak bardzo kultura, w której żyjemy, wpłynęła na nas samych. And we need to understand how others have been influenced by their own cultures. I musimy też rozumieć, jak inni znaleźli się pod wpływem kultury, w której żyją. Training will help us to understand the differences between cultures. Szkolenie pomoże nam uzmysłowić sobie różnice pomiędzy różnymi kulturami czy cywilizacjami. It will help us to develop patience and to adjust the ways that we communicate. Pomoże nam rozwinąć cierpliwość i dostosować nasze sposoby komunikowania. If you've never lived in another culture, it's hard to appreciate how dramatically different cultures can be from one another. Jeśli ktoś nie żył nigdy, nie mieszkał nigdy za granicą, będzie mu trudno wyobrazić sobie, jak bardzo mogą różnić się między sobą różne kultury. And when we first begin to experience those differences, we first think, well, my culture is right and their culture is wrong. I kiedy uzmysławiamy sobie te różnice, to na początku wydaje nam się, to, co twierdzi moja kultura, jest właściwe, a to, co twierdzi tamta, jest niewłaściwe.
when I lived in West Africa, it was very common for people to come to me and ask for me to loan them money. Kiedy mieszkałem w Afryce Zachodniej, bardzo często zdarzało się, że różne osoby przychodziły do mnie po to, żeby pożyczyć pieniądze. This was difficult for me. Dla mnie było to trudne. First, I did not consider myself wealthy. Po pierwsze, nie uważałem się nigdy za zamożnego. And second, I did not want for my relationship with the people to be based on money. Po drugie, nie chciałem, żeby moje relacje z ludźmi opierały się na pieniądzach. I wanted us to view each other as equals, and I knew that money would get in the way of that. Chciałem, żebyśmy mogli traktować się jak równi, jak równy z równym i żeby pieniądze nie były tutaj czynnikiem. Still, there were some situations where the need was so great that occasionally I would give someone a loan. Bywały jednak sytuacje na tyle trudne, że uważałem, iż pojawiła się potrzeba, żeby pożyczyć komuś pieniądze. Most of the time, the loan was never repaid. W większości przypadków te pieniądze nigdy nie zostały zwrócone. And the person who took the loan would not come to me and to explain why they could not repay. I osoba, która pożyczyła ode mnie te pieniądze, nawet nie wracała, żeby wyjaśnić, dlaczego nie jest w stanie mi ich oddać. It seemed to me that these people were just dishonest. Miałem wrażenie, że ci ludzie są po prostu nieuczciwi. So with time, I developed some principles to help me to decide when do I give and when do I not give. I z biegiem czasu opracowałem pewne zasady, które pomagały mi podjąć decyzję, kiedy dać, a kiedy nie dać. I had to give up any expectation of ever being repaid. I oczywiście musiałem zrezygnować z jakichkolwiek oczekiwań, że pieniądze wrócą do mnie. But still, it didn't seem right. I wciąż nie wydawało mi się to właściwe. Finally, one day, I discovered a cultural insight that helped me a lot. I w końcu pewnego dnia dokonałem pewnego odkrycia, jeśli chodzi o tą kulturę, które pomogło mi w tym. I discovered that in their culture, a person is obligated to repay a loan. Odkryłem, że w tamtej kulturze, w tamtym społeczeństwie oczekuje się, że człowiek ma obowiązek oddać pożyczkę. They are only obligated to repay when the person who gave the loan needs the resource more than the person who borrowed it. Że jest w stanie, że jest zobowiązana oddać te pieniądze tylko w sytuacji, kiedy pożyczający znajdzie się w bardziej rozpaczliwym położeniu niż ta osoba pożyczająca, która pożycza. All of a sudden, it made more sense to me. I nagle to wszystko jakby zaczęło się układać w jedną całość. In their minds, I did not need the money as much as they did. W ich pojęciu te pieniądze nie były mi bardziej potrzebne niż im. And they were probably right. I prawdopodobnie mieli rację. So in their minds, there was no obligation to repay it. A więc w ich pojmowaniu oni nie byli w ogóle zobowiązani do tego, żeby zwrócić pożyczkę. Once I understood that, it really helped me get rid of the distrust and the resentment that was in my heart. I kiedy to zrozumiałem, pomogło mi to pozbyć się tego braku zaufania i tych złych odczuć, jakie żywiłem w sercu. A friend who also lived in Africa also gave me another example of this. Mój przyjaciel, który także mieszkał w zachodniej Afryce, dał mi inny przykład tego. Someone, when he was living in Africa, a local carpenter came and borrowed a tool from him. Kiedy również był w Afryce, jakiś lokalny cieśla przyszedł, żeby pożyczyć od niego narzędzia. It was a level that you use to make sure that everything is straight. To była poziomica.
And the man never returned it. I ten człowiek nigdy tego nie zwrócił. Finally, my friend Greg, he asked the man, when are you going to return my level? I w końcu ten mój znajomy Grek mówi do tamtego, kiedy oddasz mi moją poziomicę? The man asked Greg, A wtedy tamten zapytał Grega, how often do you need the level? a jak często jest ci potrzebna ta poziomica? Greg answered honestly. He said, not very often, but sometimes I use it. I Grek w całej szczerości odpowiedział, że niezbyt często, ale czasami by mu się przydała. The carpenter replied, I use it every day. I wtedy tamten cieśla mówi, no a ja z niej korzystam codziennie. In this case, the carpenter needed the level more than Greg did. I w tej sytuacji ów cieśla potrzebował poziomicy znacznie częściej niż Grek. So the level should stay with him. A więc poziomica powinna pozostać u niego. When Greg needed the level, he could just go to the carpenter and ask for it. Kiedy Grek potrzebował jej, mógł pójść do niego zawsze i o nią poprosić. So in that culture, the idea of private ownership did not work the same as it did in Greg or my American culture. A więc w tamtym społeczeństwie to poczucie prywatnej własności nie funkcjonowało tak samo jak w ojczyźnie Grega czy w mojej, czyli w Stanach Zjednoczonych. Communication can be difficult and communication goes through language. Komunikacja może być trudna i komunikacja odbywa się za pomocą języka. How do you learn another language? Jak się nauczyć obcego języka? Especially when there is no language school that you can go to teach you. Zwłaszcza kiedy nie ma szkoły językowej, do której się można zapisać, żeby tam się nauczyć. In fact, to reach the unreached people groups, you usually need to learn 2 languages. Tak naprawdę, żeby dotrzeć do tych niezewangelizowanych grup, trzeba się nauczyć 2 języków. One is usually the national language that's used in government and education. Jeden to zwykle język państwowy, używany przez władze, przez instytucje. And the other is the mother tongue, the heart language of the people you want to reach. A drugi to język ojczysty, czyli język, którymi ci ludzie posługują się na co dzień. There may be a language school for the national language. I być może istnieje szkoła, która nauczy cię języka państwowego, But there probably won't be a language school for the mother tongue. ale jeśli chodzi o ten język ojczysty, prawdopodobnie takiej szkoły nie będzie. Of course, we realize that people are more than their cultures and they are more than their languages. Oczywiście jesteśmy świadomi, że ludzie to coś więcej niż kultura i to coś więcej niż język. Each person is unique, created by God in His image. Każdy człowiek jest niepowtarzalny, stworzony przez Boga na Jego obraz. We don't just share the gospel with cultures. I Ewangelię przekazujemy nie kulturze. We build relationships with and we live among and we share the gospel with people. Ale raczej budujemy jakieś więzi, relacje, żyjemy, rozmawiamy z konkretnymi ludźmi. How do you get to know and disciple the individuals so that they can see God's love through you? W jaki sposób poznać, w jaki sposób uczynić uczniem poszczególną osobę, żeby mogła poznać Boga tak, jak ja Go znam? How do you provide leadership that will raise up other leaders who will invest in others? W jaki sposób nauczyć liderstwa czy przywództwa, uczynić przywódcami innych, którzy będą z kolei szkolić kolejnych? So training will help you develop the habits and the strategies that will help you to continue the work until Jesus comes. Także szkolenie pomoże nam opracować strategie i jakieś narzędzia po to, żeby ta praca mogła trwać, aż Jezus nie powróci.
You may leave before Jesus comes back, but the work will go on. Być może ty wyjedziesz jeszcze zanim Jezus powróci, ale ta praca powinna postępować dalej. Then the final area where training helps us is that training helps us understand our role, the work that we are going to do. I w końcu ostatnia dziedzina, gdzie odpowiadamy na pytanie, po co jest szkolenie, ona mówi o tym, że szkolenie pomoże nam zrozumieć naszą własną rolę. In most cases, there are lessons that we can learn from what has been done in the past. W większości sytuacji są lekcje, które jakby są gotowe, na których się możemy uczyć w oparciu o błędy, które popełniono w przeszłości. Perhaps you want to go and help provide clean water for the people, dig wells. Być może trzeba się nauczyć, jak pomagać tym ludziom w kopaniu studni. Others have done this before you. Bo przecież ludzie robili to przed nami. And they have made mistakes. I oni na pewno popełniali błędy. But you don't have to repeat their mistakes if you will take the time to learn from them. Ale tych błędów nie musisz popełnić także ty, jeśli tylko poświęcisz jakiś czas, żeby się do tego przygotować. Today, entering and staying in many countries means that we have to go and we have to set up some kind of legitimate business in order to be in the country. W naszych czasach, jeśli chcemy jechać do jakiegoś kraju i tam działać, wymaga się, żeby robić to za pośrednictwem jakiejś firmy, jakiegoś biznesu. But they don't usually teach you how to do that in Bible college. Ale w szkole biblijnej zwykle nie uczą cię, jak coś takiego zrobić. But there are ways to train missionaries how to do that. Ale są sposoby przygotowywania misjonarzy do tego, w jaki sposób to zrobić. When I went to the field, when I went to Africa to be a church planter, kiedy pojechałem do Afryki, żeby zajmować się zakładaniem zborów, I had never even planted a church in my own country. to nie miałem doświadczenia w zakładaniu zborów nawet w swoim własnym kraju. But I was able to learn from others so that I could at least develop a strategy to begin. Ale mogłem się uczyć od innych tak, żeby przynajmniej na początek opracować strategię swojego działania. There were a lot of things that I could only learn through experience. Jest wiele rzeczy, których mogę nauczyć się tylko na podstawie doświadczenia. But at least I had a place to begin because I had some training. Ale mam przynajmniej miejsce, od którego mogę rozpocząć, ponieważ zostałem przeszkolony. Bible translators need to learn from the field of linguistics. Tłumacze Biblii muszą nauczyć się wiele w dziedzinie językoznawstwa. And they also need to have the skills to do good biblical exegesis. Muszą mieć też umiejętności przeprowadzenia dobrej biblijnej egzegezy. Whether it's Bible translation or community development, whatever role God has called you to serve in. Czy mówimy o tłumaczeniu Biblii, czy o jakiejś funkcji w tworzeniu społeczności, bez względu na to, do czego Bóg cię powołał. There are others that you can learn from so that you will make fewer mistakes. Są z pewnością inni, od których możesz się nauczyć po to, żeby ograniczyć liczbę błędów. Now, if you make fewer mistakes, your life will be easier. A jeśli będziesz popełniać mniej błędów, to będziesz miał łatwiejsze życie. But that's not really the reason you want to learn. Chociaż nie to jest powodem, dla którego masz się uczyć. All of the mistakes that we make end up hurting someone else. Te wszystkie błędy, które popełniamy, często ranią też innych ludzi. And often the people who are hurt are the people that we go to serve. I często ci zranieni to te same osoby, którym chcemy służyć. So if we love our neighbor as ourselves, that means that we will take the time to get the training so that we will do as little harm as possible.
Jeśli więc miłujesz bliźniego jak siebie samego, to zechcesz poświęcić czas na to, żeby się przygotować, żeby popełniać mniej błędów, które będą kogoś ranić. I don't want this to discourage you. Mam nadzieję, że to nikogo nie zniechęca. Yes, there is always risk. Oczywiście zawsze istnieje ryzyko. But God has called us to go. Ale Bóg nas wzywa do tego, żeby iść. If we are as faithful as we know how to be, jeśli jesteśmy przygotowani, wiemy, jacy mamy być, we can trust God to protect us and others from mistakes that we make. to możemy prosić Boga, żeby ochronił nas i innych przed błędami, jakie potencjalnie możemy popełnić. But missionaries who think that they don't have anything to learn, those are the dangerous missionaries. Ale misjonarze, którzy uważają, że nie muszą się niczego uczyć, to są niebezpieczni misjonarze. Whatever training you get, it will not be perfect. Jakiekolwiek szkolenie byś nie przeszedł, ono na pewno nie będzie doskonałe. But what is most important is to have a humble heart and a teachable spirit. Ale to, co jest najważniejsze, to pokorne serce i duch, który jest gotowy do uczenia się. You see, training is important, Szkolenie jest ważne, but training is not everything. ale szkolenie to też nie wszystko. We need more than training in order to succeed. Aby odnieść sukces, potrzebne nam jest coś więcej niż szkolenie. Greg Pruitt is the president of Pioneer Bible Translators in the U.S. Greg jest prezydentem Pioneer Bible Translators w Stanach Zjednoczonych. And he recently presented this list of 4 things that we need in order to be healthy and successful missionaries. I ostatnio zaprezentował nam listę 4 rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby być skutecznym i dobrym misjonarzem. He says we need trust, Po pierwsze zaufanie, we need training, szkolenie, we need tactics or strategy, taktyka czy strategia and we need tenacity. i w końcu wytrwałość. We have to trust God. Musimy ufać Bogu. If we trust God, that means that we are not trusting in ourselves. Bo jeśli ufamy Bogu, to tym samym nie musimy pokładać ufności w samym sobie. If we trust God, then we will not be proud and arrogant. Jeśli ufamy Bogu, to nie będziemy dumni i aroganccy. But we also will not be fearful. Ale z drugiej strony nie będziemy bojaźliwi. We will move forward in faith. Będziemy szli naprzód w wierze. We will seek God's will. Będziemy poszukiwać Bożej woli. And we will be obedient to it. I będziemy jej posłuszni. Then we certainly do need training. I zdecydowanie potrzebny nam trening, szkolenie. And out of that training, we will develop the strategies that we will use in our work. A to szkolenie pomoże nam wypracować strategię, na której się będziemy opierać w naszej pracy. We will continue to learn and we will revise our strategies. Będziemy uczyć się dalej i będziemy weryfikować swoją strategię. But planning is important if we're going to achieve what God has sent us for. Ale jeśli chcesz osiągnąć to, z czym Bóg cię posłał, planowanie jest niezbędne. Finally, we have to persevere. I w końcu musimy być wytrwali. We need this characteristic that in English the word is tenacity. Potrzebna nam ta cecha wytrwałości, uporu. Eventually we will succeed. I w końcu odniesiemy sukces. Because we are just too stubborn to quit. Dlatego choćby, że jesteśmy zbyt uparci, żeby się poddać. For all of the reasons that we looked at earlier, God's mission is worth giving our lives to. Ze wszystkich powodów, o których mówiliśmy, Boża misja
jest godna tego, żeby się na nią zdecydować. Not many of us will be asked to die for God's mission. Niewielu z nas stanie przed koniecznością oddania życia dla misji Bożej. But we are all called to live for God's mission. Ale wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby żyć dla Bożej misji. And if this is worth giving our lives for, jeśli więc jest to godne, zasługuje na to, żeby poświęcić temu życie, then it's worth giving the time and the energy to be well prepared. To zasługuje też na to, żeby poświęcić czas i energię, żeby być do tego dobrze przygotowanym. And with this training we can grow to understand ourselves. I to szkolenie powinno nam pomóc zrozumieć samych siebie, to understand God, zrozumieć Boga, to understand others, zrozumieć innych ludzi and to understand the roles that God has called us to. i zrozumieć rolę, do której Bóg nas powołuje.